Ewa Wrońska, zastępczyni kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej Pracownia Synapsis, kierowniczka do spraw merytorycznych, trenerka pracy, socjolożka. Co skłoniło Twoją organizację do zatrudnienia osób w spektrum autyzmu? Nasz Zakład Aktywności Zawodowej jest pod Fundacją Synapsis, która zajmuje się wsparciem osób w spektrum. Projekt powstał po to, żeby udowodnić, że osoby w spektrum mogą pracować, mogą być atrakcyjne dla społeczeństwa i mogą się w tym realizować. W jaki sposób dostosowaliście swój proces rekrutacji, aby uwzględnić kandydatów w spektrum autyzmu? Przede wszystkim jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju dostosowania potrzeby, zaspokojenie tych potrzeb. Jak najbardziej zapraszamy osobę towarzyszącą, jeśli jest taka potrzeba, w postaci rodzica, opiekuna, zewnętrznego trenera, kogoś, kto po prostu sprawi, że dana osoba poczuje się lepiej i pewniej. Jeśli jest taka możliwość, to oczywiście przeprowadzamy osobę tylko z kandydatem, ale jeśli jest taka potrzeba, to jak najbardziej może być ta osoba towarzysząca. Staramy się też dostosować komunikację, czyli używać możliwie jak najprostszych słów, krótkich zdań. Wspieramy się też obrazkami czy innymi symbolami, które ułatwią zrozumienie tego, o co chodzi. Za każdym razem też staramy się, żeby wszystko było możliwie jak najbardziej praktyczne, czyli przy okazji każdej rozmowy kandydat i ewentualnie jego osoby towarzyszące są oprowadzane po ośrodku, przedstawiamy im, co się gdzie dzieje, w jaki sposób. Świetną praktyką, która nam się bardzo dobrze sprawdza, są tak zwane dni próbne. Jest to bardzo cenne zarówno dla nas, jak i dla kandydata, który może bezpośrednio zapoznać się z tym, jak ewentualnie będzie wyglądała jego praca. Jakie strategie możemy zastosować, aby stworzyć komfortowe środowisko pracy? Na co zwrócić uwagę przy kreowaniu stanowiska, które zapewni efektywność i dobre samopoczucie kandydata w spektrum autyzmu? Na przykład, jakie udogodnienia są potrzebne dla pracowników w spektrum, jakie bariery mogą uniemożliwić skuteczne wdrożenie tych dogodnień? W moim odczuciu najważniejsze są jasne zasady. Czyli osoba, którą przyjmujemy do pracy, musi znać bardzo dobrze zakres swoich obowiązków, ale nie tylko na przykład, że pani zadaniem jest wypełnianie dokumentów, ale też jakich dokumentów, w jakiej części nie, co tam ma być w nich konkretnie zawartych, ale też jasna ścieżka, co mam zrobić, jeżeli dane zadanie nie jest dla mnie jasne, do kogo się udać, kto mi wytłumaczy, kto mi pomoże, skąd tą pomoc uzyskać. W jaki sposób firma przygotowała zespół do skutecznego wspierania i współpracy kolegów ze spektrum autyzmu? To jest dla nas bardzo ważne, żeby nasi pracownicy spoza spektrum dobrze dogadywali się i rozumieli z osobami w spektrum. Każdego nowego pracownika wdrażamy powoli w obowiązki, opowiadamy, jaka jest specyfika pracy z osobami w spektrum, opowiadamy o samym spektrum tak ogólnie, jak i o tym, jak ta praca wygląda konkretnie u nas, z jakiego rodzaju sytuacjami może się spotkać, jak sobie z nimi poradzić, ale też my wszyscy jesteśmy zawsze otwarci do pomocy. Czy możesz podzielić się dobrymi praktykami lub przykładami, w jaki sposób pracownicy w spektrum autyzmu przyczynili się do rozwoju Twojej organizacji? Przede wszystkim to ja jestem zdania, że osoby w spektrum są takimi samymi pracownikami jak osoby poza spektrum. Wszyscy mamy swoje trudności, ale też wszyscy mamy swoje zasoby, wszyscy mamy poczucie humoru. Także jakby moją taką praktyką jest podchodzenie do osoby w spektrum po prostu jak do człowieka i pamiętania o tym, że to jest nie tylko osoba, która może potrzebować mojego wsparcia czy pomocy, ale też po prostu kolega, z którym mogę usiąść, pożartować, pogadać, nie wiem, o pogodzie i po prostu spędzić miło czas, również w czasie przerwy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję.